Witajcie crazysowe świry, jestem Sullivan. Większość z was zapewne się orientuje i wie, że Crytek zawiesił pracę nad Crysis 4 ze względu na problemy finansowe. Tak więc musimy się pogodzić, że saga o tym, kiedy Crysis 4 miałoby powstać, to jedna wielka, niekończąca się opowieść. Jednak to nie przeszkadza nam, fanom trylogii, marzyć lub polemizować, o czym następna czwarta część gry miałaby być. Choć niby wiele wątków fabularnych jest domkniętych, to są jeszcze pozostałe. Zarówno te świadomie zostawione, ale także te, które pominięto z jakiegoś powodu. Są też niejasności, które dają nam obraz tego, o czym Crysis 4 mogłoby opowiadać. I tutaj wkraczamy w temat dzisiejszego filmu, a dokładnie w pytanie przewodnie dzisiejszego odcinka. O czym mógłby być Crysis 4? W filmie wymienimy w podpunktach tematy, które mogą być poruszone w Crysis 4 lub przynajmniej według mnie powinny. Zapraszam. Tactical options available. Na samym wstępie chcę zaznaczyć, że zdaję sobie sprawę, że stworzyłem już podobny film. Minęło jednak sporo czasu, a także ja sam wiele rzeczy zaktualizowałem odnośnie mojej wiedzy na temat lore Crysis. Numer 1. Korporacja Cell nie upadła. Wielu z nas bardzo często poruszało wątek z cutscenką na sam koniec gry z Psycholem, który dopada członków Rady Cell. Wielu uważało, że Psychol wymierzał wówczas sprawiedliwość, jednak sprawa nie jest tak prosta, jakby mogło się wydawać. Rada Nadzorcza spółki Cell liczy większą liczbę członków, w tym naukowców, o czym świadczą fragmenty z książki Crysis Eskalacja, jak i datapady z Crysis 3. Ponadto Cell już stał się tyranem, który zniewolił cały świat. Trudno nie odnieść wrażenia, że wojna rebeliantów z Cell na terenie Kopuły Wolności to zaledwie pyrrusowe zwycięstwo, które daje jedynie to, że świat się obudził, że dostrzegł, że został zniewolony, o czym informuje senator Tara Strickland w radiu w cutscence z ludzkim prorokiem. Niby ludzie się mają zjednoczyć, ale przecież Kopuła Wolności to zaledwie mały punkt na mapie wielkiego świata. Wpływy w każdym zakątku ziemi, w każdym aspekcie życia codziennego, banki, surowce naturalne, monopol energetyczny. To ostatnie nie zniknęło od tak. To, że nieskończone źródło energii, jakim, jak się okazało, był Cepit Alpha, to do tego czasu Cell przejmowała, wykupywała od rywali na wolnym wówczas rynku zasoby i ich rafinerie. Ponadto ludzie nadal byli zniewoleni umowami spłacania długu w naturze, służąc Cell niczym niewolnicy na abonament. Przechodząc więc do podsumowania tego podpunktu, zadajmy sobie proste pytanie. Jak mogłaby cała ta tyrania, to co zbudowało Cell przez prawie 25 lat, rozpaść się niczym domek z kart z dnia na dzień? Osobiście uważam, że w Crysis 4 wojna na linii wolny świat, a tyrania Cell weszłaby w kolejną, ostateczną fazę. Numer 2. Odnalezienie Nomada. Powrót protagonisty Crysis 1 praktycznie staje się faktem. Choć jest wiele wątpliwości, to jednak dowody, które przedstawiałem w filmie Tajemnicy Drużyny Raptor, wykazałem dowody i odpowiedziałem, czy Nomad żyje. Zapraszam do nadrobienia zaległości, jeśli film nie został obejrzany. Tak więc, powrót Nomada jest więcej niż prawdopodobny, ale jakie wątki mogą być poruszone? Cóż, myślę, że zostałoby odkryte niewykazane wcześniej możliwości nanoskafandra i ich wpływu na ludzkie ciało. Nie jest tajemnicą, że nosząc nanoskafander, użytkownicy wtłaczają w siebie cepickie szambo i pomyje, które zwiększają skuteczność w boju. Brak chęci jedzenia i picia, podtrzymanie życia, podawanie tlenu oraz stłaczanie niezbędnych witamin i minerałów.
Maksymalne skupienie, adrenalina 24/7. Człowiek staje się dosłownie maszyną, gdyż jego człowieczeństwo jest zamazywane, które możemy dostrzec po proroku, ale także u leniwego Duńczyka, jak ktoś czytał Crazy Eskalacja. Idąc tym tokiem rozumowania, nanoskafander mógł sprawić, że Nomad po czasie został dosłownie wskrzeszony. Oczywiście są to tylko moje przypuszczenia i domysły, ale od teoretycznej śmierci Nomada do wydarzeń, jakie mają miejsce w Crazy 3, minęły według ram czasowych w Crazy 27 lat. Rok 2047. To jest ogrom czasu. Wielka dziura czasoprzestrzenna między Crazy 2 a Crazy 3. Przez ten czas mogło się wiele wydarzyć. Nie wiemy, czy Nomad przeleżał ten czas i się po prostu ocknął. Istnieje opcja, że Nomad został znaleziony przez Cell, ale w taki sposób, że stał się obiektem eksperymentu. Jeśli tak właśnie jest, to byłby to bliźniaczo podobny przypadek do Kyla Crane'a z serii gier Dying Light. A dokładnie mam na myśli najnowszą część, jaka wyjdzie, czyli Dying Light The Beast, w której Crane uwalnia się z uwięzi GRE jako obiekt testowy i pragnie zemsty. Dlaczego nie mogło być tak samo z Nomadem? Miałoby to poniekąd ręce i nogi, jeśli by twórcy to dobrze poprowadzili, bo trzeba jakoś wyjaśnić nieobecność Nomada przez tyle lat i ten datapad, którym on jest poszukiwany. Numer 3. Cell udało się odtworzyć nanoskafandry? W takiej sytuacji, gdy ten czarny scenariusz by się ziścił, to mielibyśmy krwawą wojnę ludzi z żołnierzami Cell w nanoskafandrach. Choć w tej chwili nie ma żadnych znaków, to jednak ta opcja powinna być brana pod uwagę. Wspominałem, że w Crazy 3 da się wywnioskować, jak bardzo zależy naukowcom z Cell i tym samym członkom Rady Nadzorczej Korporacji na tym, by odtworzyć wyniki badań Karla Rusha. Tworzenie nanoskafandrów na pełną skalę. Karl Rush, który te wyniki bezpowrotnie zniszczył. Zastosowanie technologii wstecznej, jakimi ofiarami byli chociażby Psychol czy leniwy Duńczyk oraz wielu innych, którzy nie przeżyli tych katuszy, miało na celu odzyskanie danych i chęć stworzenia własnej niezniszczalnej armii. Armii, której żadna inna armia nie dałaby rady pokonać. Cell utrzymałoby władzę nad światem, nic by się nie zmieniło. Nomad mógłby być ważną częścią dążenia Cell do odtworzenia nanoskafandrów jako obiekt testowy i ten, który miał na sobie jeden z ostatnich nanoskafandrów 1.0 z 2020 roku. Numer 4. Czy Nathan Gould żyje? Bezwzględnie kluczowa postać Crazy 2, która bezpowrotnie znika i pozostawia po sobie ogromny znak zapytania w Crazy 3. Jego ogromna wiedza, stosunkowo młody wiek, fascynacja cepitami i teoriami spiskowymi, a także współpraca z prorokiem, a później Alcatrazem, czyni go kluczowym zasobem względem poprzednich wymienionych punktów dzisiejszego filmu. Nathan Gould mógł zostać pojmany i siłą zmuszony do pracy nad odtworzeniem nanoskafandrów. Pracował on przeciw Hargrave Rush i to z powodzeniem. Odszedł, bo nie podobała mu się polityka i sposób działania firmy. Moim skromnym zdaniem, Nathan Gould ma tak dużo wiedzę, że Cell dążyłoby do tego, by go pojmać i trzymać przy życiu za wszelką cenę. Choć w głowie mam namiastkę tego, co twórcy zrobili z Heleną Rosenthal, która w Crazy 1 też odegrała kluczową rolę i miała niezbędną wiedzę, a jednak zginęła w brutalny sposób. Miejmy nadzieję, że Goulda nie spotkał podobny los lub co gorsza nie został pominięty i po prostu zapomniany przez twórców. Numer 5. Nowy porządek świata. W zakończeniu Crazy 3, analizując wypowiedź senator Tary Strickland, można usłyszeć o nowej szansie, jaką otrzymała ludzkość oraz to, że musieli przypomnieć sobie, czym są, zanim bezpowrotnie to utracili. Głębia tych słów dotyczy samej postaci proroka, ale także zmian, przed jakimi miała stanąć ludzkość. Najprościej mówiąc, zastanawiam się, jak twórcy zamierzają poprowadzić zmianę ludzkości jako państw, zmianę prawa i ogółem, co się dzieje ze światem. Bo w Crazy 1 była chociażby mowa o rozwoju Koreańczyków jako mocarstwa, była mowa o problemach z epidemią wirusu manhattańskiego w Crazy 2, czy dojście Cell do władzy w Crazy 3.
Bardzo ciekawie się zapowiada, co będzie się działo w Crysis 4 w kontekście sytuacji politycznej. Może będzie to nowy Mad Max z pustynią, która opanowała cały świat przez wojny nuklearne, a może będzie bardziej jak The Last of Us, może pojawił się zombie. Nikt nigdy nic nie wie. Numer 6. Nieaktywny statek kolonizacyjny obcych. W jednym z datapadów jest wspomniane odkrycie nieaktywnego statku kosmicznego Cepidów. Ten ponoć miał dryfować wokół orbity ziemskiej. Jest to o tyle ciekawe, że na miejscu Celi ja sam bym dążył do jak najszybszego przeszukania wraku w celu pozyskania najnowszych technologii, co znacząco mogłoby pomóc w uzyskaniu odpowiedzi, jak tworzyć nanoskafandry. Oprócz tego można by było dowiedzieć się więcej o samych Cepidach, ich sile, o ich kolonizacji i kulturze różniącej się od tej zaobserwowanej na Ziemi. Jeżeli by twórcy Crysis poszliby w kierunku tym, co ja wam teraz powiedziałem, czyli pozyskanie tego statku kolonizacyjnego, można byłoby brać pod uwagę to, że Cell budowałoby bazy na kosmosie i ogólnie Crysis mógłby obrać bardziej drogę serii gier Halo. Porachunki Psychola. Zemsta Psychola również nadaje się jako swoiste paliwo kolejnych wydarzeń. Poszukiwanie ukrywających się przywódców czy też naukowców korporacji Cell też nadaje się na główną tematykę do Crysis 4. Podsumowując niniejszy film, wykazałem ciekawe tematy i opcje, które w Crysis 4 mogłyby zostać poruszone lub zastosowane w celu tworzenia fabuły głównej. Uważam i jestem zdania, że Crytek powinien zwrócić szczególną uwagę właśnie na wymienione przeze mnie tematy, gdyż mogłoby to osiągnąć sukces. Dziękuję za uwagę. Sullivan out.